Słuchaj, kupiłem na street foodzie taki jakiś placek w środku z papryką i z jakimś mięsem. Ależ to jest zarąbiste, zapłaciłem 2,5 zł mniej więcej. No bajka, te street foody to jest super rzecz. Daktyle nadziewane orzechami, 2 zł, proszę bardzo. Także za wszystko płacisz kwoty rzędu 2-3 zł i się obierz na maksa. Dzisiaj pokręcimy się po Kaszgarze, który leży na zachodnim krańcu Chin, tuż przy granicy z Kirgistanem i Tadżykistanem. Przez setki lat miasto było jednym z najważniejszych punktów jedwabnego szlaku. Dziś mieszka tu około 800 tysięcy ludzi. Większość z nich to Ujgurzy, muzułmańska grupa etniczna z własnym językiem, kuchnią i zwyczajami, zupełnie innymi niż w reszcie Chin. Wbijemy do historycznej części, zarówno tej odrestaurowanej, przygotowanej pod turystów, jak i tej, z której wysiedlono mieszkańców. Proces wysiedlenia zaczął się 16 lat temu, kiedy chińskie władze ogłosiły plan modernizacji Starego Miasta. Z centrum wyprowadzano około 250 000 ludzi. Dawne dzielnice zostały przebudowane na coś na kształt skansenu. Na pierwszy rzut oka wygląda to imponująco, ale nie udało mi się dowiedzieć, gdzie i w jakie warunki zostali przesiedleni ci wszyscy ludzie. Siemanko, powiem Ci, że jestem zachwycony Chinami. Wprawdzie odwiedziłem na razie póki co tylko jedną część Chin i to region najbardziej oddalony i odizolowany od całej reszty Chin. Natomiast mimo wszystko jestem zachwycony. Chiny to kraj, który ma powierzchnię 30-krotnie większą od powierzchni Polski. Wyobraź sobie, o jakiej potędze tu mówimy. Jeżeli chciałbyś przejechać Chiny w poprzek, to będzie to ponad 5000 km, czyli odległość mniej więcej z Warszawy do Delhi, stolicy Indii. A co jest ciekawe, w Chinach istnieje tylko jedna strefa czasowa, co oznacza, że tutaj, gdzie ja jestem, na zachodzie Chin, jest ta sama godzina, która jest 5000 km dalej na wschód Chin. Stąd właśnie to całe zamieszanie z czasem, ponieważ tu już jest bardzo późno, natomiast jeszcze jest jasno. Ależ fajny ninja nagrywa swojego vloga i zobacz, jaką ma ekipę. Spójrz na sprzęt, jaki ma ten kolo, i na plecach, i w ręce. A tutaj drugi od razu robi marketing, sprawdza lajki i wszystkie inne rzeczy. Dodatkowo dwie piękne dziewczyny. No i z taką obstawą to można robić content, co? I zobacz, ma 3 kolesi z obstawy. 1, 2, 3, 4, przepraszam. 2 modelki. Z tego co rozumiem, to oni robią live'a, bo od razu mu tutaj na tym telefonie wyskakują komentarze i lajki. Miasto jest bardzo nowoczesne, bardzo czyste, bardzo zadbane, bardzo kontrolowane, a przy okazji takie klimaty oto przywódcy kraju. Nie znam się na polityce, więc nie powiem Ci, kto to jest. Może sama albo sam zgadniesz. A tutaj z tej strony się okazuje, jest właśnie ta zamknięta, zabytkowa część miasta, która jednak jest remontowana. Czyli cieszy mnie to, że nie powstaną tam żadne biurowce, tylko normalnie będzie starówka, taka jaka ona kiedyś była. Spróbuję zaraz tam dojść. Została ona ogrodzona. Z tego co widzę, mieszkańcy zostali przesiedleni. Te napisy w języku chińskim informują, że jest to projekt rewitalizacji tej części miasta. No te domy, jak widzisz, one są domami glinianymi i najprawdopodobniej już się do remontu chyba nie nadają. No chyba że ktoś się bardzo postara. To wszystko wygląda tak, jakby jeszcze całkiem niedawno mieszkali tu ludzie. Są szyby w oknach wprawdzie powybijane. Zobacz, tak był na dziko prawdopodobnie prowadzony prąd. Z jednej i z drugiej strony idą prace remontowe. Teraz podszedłem z drugiej strony. No i zobacz, tam z tyłu ruina i gliniane domy, autentycznie, chociaż jeszcze z szybami, z taką infrastrukturą, która wskazuje na to, że jeszcze kilkanaście lat temu tutaj mieszkali ludzie. Tutaj już z przodu odremontowane. A znajduje się to dokładnie naprzeciwko tej historycznej części miasta, która jest perełką. W związku z powyższym od 3 dni tam się kręcę, zapuszczam w te uliczki i chodzę i nie mogę wyjść z zachwytu. Taka, powiedzmy, Medina, tylko w wersji luks. Okazuje się, że tu jest jeden wielki plac budowy, ale część tych uliczek już została udostępniona turystom. No i spójrz, jak te domy wyglądają. A tam widzisz starą część miasta, która opanowana jest przez straganiarzy, handlarzy, restauracje. No i tam odbywa się cała huczna impreza i targowisko próżności. Ta część miasta, jak widać, jest szykowana, restaurowana i zobacz, że te domy są odbudowywane w starym stylu, czyli glina i słoma. Oczywiście tu jest siatka zbrojeniowa, ale z wierzchu jest naturalny materiał. I dzięki temu, jak oni to skończą, to będzie wyglądało cudownie. Spójrz, jak te domy tam z tyłu były budowane, jak one wyglądają. A tutaj już powoli zaczynają się właśnie różne sklepy i inne komercyjne miejsca w budynkach, które zostały odrestaurowane. Jak skończą
to będzie perła. Zobacz, to wszystko kiedyś tętniło życiem, teraz jest zamknięte i oni to misternie, pięknie, powoli remontują i przywracają do takiego stanu, w jakim to było, i będzie to oczywiście udostępnione turystom. Już powoli lokują się tam sprzedawcy, są sklepiki, są restauracje i myślę, że tutaj będzie tak samo, jak nie ciekawiej, niż po tej drugiej stronie miasta, gdzie ta starówka tętni życiem. Zobacz na ten budynek. Na pewno była to jakaś duża restauracja albo hotel. Tak sobie idę i patrzę na te budynki. Taka refleksja mnie naszła, że wszystko przemija. I nasze życie jest takie krótkie w porównaniu nawet do żywota tych budynków, które mają na pewno kilkaset lat, jak nie lepiej. I zobacz, jesteśmy tu tylko na chwilę. To wszystko jest takie ulotne. A później to wszystko jest zamknięte, odremontowane i zamieszkają zupełnie inni ludzie ze swoimi zupełnie innymi planami, marzeniami, celami, rozterkami i tak dalej. Stąd wniosek, że trzeba się cieszyć tylko i wyłącznie chwilą obecną i bieżącym momentem. Ostatnie spojrzenie na panoramę Starego Miasta. No i powoli wyrywam stąd. Bardzo tu ładnie, bardzo tu fajnie. Przyzwyczaiłem się do tego miejsca. Ale właśnie może na tym to polega, że jak już się człowiek przyzwyczaja, to trzeba zawijać dalej. Tutaj po tym długim czasie spędzonym w Azji Centralnej jednak mam trochę dość takiego żarcia, takiej baraniny gotowanej. I ta kuchnia ujgurska, ona ma w sobie dosyć dużo elementów właśnie kuchni środkowoazjatyckiej, nie wschodnioazjatyckiej. I jak przechodzisz koło ujgurskich knajp, to po prostu wali tymi gotowanymi wnętrznościami barana, żołądkami, jądrami barana i głowami barana i tak dalej, więc taką baraniną, no to jest taki ciężki, nieprzyjemny zapach. O ile jeszcze na samym początku mi się to podobało w miarę, bo lubię dobrze przyrządzoną baraninę, o tyle teraz, no to już mam awersję i alergię na to. Jak idę koło ujgurskiej knajpy, to zatykam nos albo odwracam głowę, bo no ten smród już jest nie do wytrzymania. Natomiast kuchnia taka typowo chińska, bo też tutaj są takie knajpy, no to już jest egzotyka, to już jest bajka dla mnie. Jestem w niebo wzięty, zajadając się tymi wszystkimi street foodami. I kolejny zwrot, który opanowałem po chińsku, Du Shao Jian, czyli ile to kosztuje. No i powoli, zobacz, dzień dobry, dziękuję, ile to kosztuje. Można powoli się ogarniać. Zauważyłem, że jak podchodzisz i mówisz do nich ni hao, czyli dzień dobry, no oni od razu inaczej reagują. Już jest jakaś interakcja, jakaś rozmowa. Oczywiście zaczynają wtedy walić po chińsku, ja już nic nie rozumiem, ale zawsze mogę pokazać palcem na coś, spytać ile to kosztuje. Oni mi palcami pokazują. Już wygląda to lepiej niż pierwszego dnia. Każdy kraj ma to do siebie, że jak człowiek do niego wpada, to na początku jest zagubiony, nieogarnięty, wstrząśnięty i nie wie, co się dzieje. Ale po paru dniach, a już po paru tygodniach, człowiek zaczyna normalnie na wszystko reagować, ogarniać i tak dalej. Ja zauważyłem, że już ten ruch uliczny też mnie tak nie przeraża, te skutery. Chodzę wokół nich, śmigam, oni mnie wymijają. Jest gitara, nic się nie dzieje. To jest kwestia tylko chyba zresetowania sobie jakichś blokad w swojej własnej głowie i wtedy już spokojnie możesz funkcjonować w zupełnie nowym środowisku. I tego się uczę cały czas, co kraj to nowe wyzwania. Chiny to nie tylko potężny kraj o gigantycznej populacji, numer 2 na świecie, jeżeli chodzi o liczbę ludności, 1,4 mld, czyli tuż po Indiach, które całkiem niedawno notabene Chiny wyprzedziły, ale również bardzo bogata historia i kultura. Jeżeli chodzi na przykład o wynalazek pałeczek, to pałeczki mają 5000 lat. No wyobraź sobie, nie wiem, czy 5000 lat temu w Europie ktoś używał sztućców. Kolejną rzeczą, którą wymyślili Chińczycy, jest papier. Wymyślili również druk, wymyślili kompas, no i jedną niefajną rzecz, mianowicie proch strzelniczy. Wszystkie te 4 wynalazki jednak zawdzięczamy Chińczykom i zrewolucjonizowały one oczywiście świat. Patrz w ogóle, jak wyglądają chińskie samochody, w większości elektryczne, którym wiodą elektryki miejscowej produkcji. Absolutnym numerem 1 są oczywiście te elektryczne motorki, którymi wszyscy zapieprzają w każdą stronę, gdzie się tylko da. Jak będziesz używać w Chinach translatora, to lepiej zainstaluj sobie
języki angielski i chiński, czyli tłumacz z angielskiego na chiński. Tłumaczenie z polskiego na chiński jest bardzo słabe i fatalne. Tak samo z rosyjskiego na chiński. Testowałem rosyjski na chiński i wychodzi to gorzej. No jednak angielsko-chiński jest najbardziej popularny i chyba najbardziej wiarygodny. Chociaż też nie obywa się bez wpadek. Jako Polacy mamy możliwość przebywania w Chinach przez miesiąc bez wizy i to jest fantastyczne. Naprawdę fajna sprawa. Ale z racji tego, że mój internet na laptopie nie działa, to nic nie mogę zrobić. Nie jestem w stanie tego ogarnąć, nawet jeżeli robię hotspota z mojej komórki, która de facto jest na VPN-ie, no to mój komputer już jest zblokowany, gdzieś tam go pewnie sczytali, zafiksowali i koniec. Nawet poszedłem do miejsca, które się nazywa Wangba, czyli miejsca, gdzie ludzie grają nałogowo, hazardowo w gry komputerowe, a jest to tutaj bardzo popularne. Nawet widzę w naszym hostelu siedzą młodzi ludzie i naparzają przez całą noc w gry komputerowe. No ale nawet oni nie byli w stanie mi pomóc, nikt tutaj nie jest w stanie tego ogarnąć i wszyscy gdzieś tam przy pomocy translatora, bo z angielskim jest słabo, mówią mi jedno: VPN-a trzeba zainstalować, skonfigurować i odpalić i przetestować przed wjazdem na terytorium Chin. Później już jest po prostu za późno. W związku z powyższym nie mogę uploadować filmów, nie da się. Próbowałem przez komórkę, ale to też jest słabe i też blokowane. No niestety, muszę uciekać z Chin i wydostać się do kraju, gdzie internet nie jest blokowany. Czego bardzo żałuję, ponieważ jestem zachwycony tym krajem. Mówię to absolutnie, z absolutnym przekonaniem. Lecę jutro do miasta Longzhou, to jest północna część Chin, i stamtąd za 2 dni mam lot do Kuala Lumpur. I stamtąd będę dalej ruszał autostopem już na północ, zwiedzając dalej wszystkie kraje Azji Wschodniej. Będę się kierował w stronę Indii. W związku z powyższym przede mną bardzo fajna trasa, wielkie wyzwanie. No i zobaczymy, czy będzie łatwiej, czy trudniej niż w Chinach. Tutaj w Chinach największą barierą jest język, ponieważ rzeczywiście oni po angielsku w tej części Chin nie mówią w ogóle. Dzisiaj ruszam samolotem dalej na północ kraju. Pozbyłem się większości rzeczy, zredukowałem wagę mojego plecaka, myślę, do 7 kg. To było fajne doświadczenie, żeby się pozbyć trochę rzeczy, ponieważ wielu rzeczy stwierdziłem, że nie używam, ale mam, bo się przydadzą. Więc totalnie teraz od tego odchodzę. Pozbyłem się absolutnie wszystkiego, czego nie używam codziennie. A to, co powiedzmy od czasu do czasu, to myślę, że będę w stanie sobie dokupić. Teraz jest taki plan, taka koncepcja i zobaczymy, jak to zadziała. Plecaczek mam dużo lżejszy, dużo przyjemniejszy. No i fajnie mi będzie teraz podróżować z tak lekkim plecakiem. No i oczywiście dzięki temu też nie muszę kupować bagażu nadawanego, co będzie znacznie tańsze. Siedzę na przystanku, próbuję się tu z ludźmi dogadać. Ja pierdzielę czeski film. Nie wiadomo, o co chodzi i nazwy autobusów, znaczy cyfry też piszą po chińsku, nie po angielsku. Mam jedną przesiadkę, no i 2,5 godziny na piechotę w razie czego, to już nie zdążę. Udało się wsiąść do autobusu, no i wszystko jest fajnie tutaj zorganizowane. Mogłem zapłacić gotówką, to też jest ciekawe i dobrze, bo chcę się jej pozbywać. I zobacz, mam tu nawigację i ona pokazuje mi teraz stacje, które będą się zmieniać i rzeczywiście to wygląda tak, że przejeżdżam. A oprócz tego oczywiście mam mapę, gdzie pokazuje mi, w którym kierunku jadę. No i fajnie. To, co mi pomogło, to ChatGPT, bo zrobiłem zdjęcie na przystanku i zapytałem go, czy to jest właściwy kierunek i ChatGPT powiedział, że tak. Pani w autobusie nie mówi po angielsku, nikt nie mówi po angielsku, ale jaja. Super, nauczyłem się jeździć publicznym transportem. Dzięki temu zaoszczędziłem 28 juanów. A 28 juanów to jest drożej niż mój nocleg w hostelu, bo taksówka kosztuje około 30 juanów, a autobus kosztuje 2 juany. No to się opłaca, nie? Udało mi się wysiąść z tego autobusu, rewelacja, przejechałem całe miasto, kupiłem sobie wodę kokosową i powiem Ci, że ChatGPT to jest rewelacja. Podchodzisz, strzelasz fotkę, zadajesz milion pytań pod tytułem, czy to aby na pewno naturalna woda kokosowa, czy nie ma jakiegoś tam aspartamu, cukru, innych syfów w sobie, czy to produkt sztuczny, chemiczny i tak dalej. No i ChatGPT Ci mówi na podstawie chińskich napisów na etykiecie i już wszystko wiesz. Jest to ułatwienie, a jeszcze
Parę miesięcy temu w ogóle z tego nie korzystałem. Tak samo tłumaczenie wszystkich menu w restauracjach, albo w ogóle robienie fotek produktów gotowych, które widzisz i pytanie, co to jest, jak, z czym to się je, z czego to jest zrobione, jak to smakuje. I generalnie w większości wypadków w tym zakresie ChatGPT się nie myli. Oczywiście ostrożnie podchodź z pytaniem go o kwestie wizowe albo jakieś takie ważne rzeczy, warto to sprawdzać, bo tutaj parę razy mnie wyrolował, ale takie proste rzeczy jak zamawianie jedzenia, gdzie no ani me, ani be, ani kukuryku po chińsku, a oni nic po angielsku, no to w tym wypadku ChatGPT jest super rozwiązaniem. Kaszgar zrobił na mnie wspaniałe wrażenie architekturą, uliczkami i klimatem. A my ruszamy dalej, 3000 km w głąb Chin. Przed nami miasto Longzhou, położone nad słynną rzeką żółtą Huanghe. Już za tydzień pokażę Ci stolicę tej północno-zachodniej prowincji Chin.